Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale pokażę Wam, jak dodawać i odtwarzać filmy w swoim projekcie. Przede wszystkim, co musimy zrobić, to dodać film do naszej biblioteki. Otwieramy sobie folder z naszym filmem, otwieramy bibliotekę i przeciągamy film. Ale zwróćcie uwagę, to jest jakiś folder na moim komputerze, a nie w folderze gry. I tak samo ścieżka się zaciągła, przez co ja będę mógł w to grać, bo plik jest na moim komputerze, ale jeżeli wyeksportuję grę, ten plik nie będzie w plikach gry i niestety osoba, która będzie chciała w to zagrać na innym komputerze, nie zagra i nie zobaczy. Znaczy zagra, ale nie zobaczy tego filmu. Więc co musimy zrobić? To usuwamy. Najlepiej stworzyć sobie folder Movies i w tym momencie musimy go wyszukać. Z reguły będzie to dokumenty, Unreal Projects, tutaj nazwa naszego projektu, Content, Movies i tutaj najlepiej skopiować sobie nasz film i wtedy konkretnie z tego źródła dajemy film do naszej biblioteki i dzięki temu ścieżka jest poprawna. Teraz plik znajduje się konkretnie w folderze plików gry. Teraz, kiedy mamy to już zrobione, klikamy prawym, dodajemy Media Player, wyskakuje nam okienko, żeby stworzyć od razu teksturę. Zaznaczamy OK, zaznaczamy tutaj okienko, dajemy OK. Możemy zmienić nazwę, możemy dać od razu. Stworzyła nam się tekstura. Teraz klikamy w Media Player. Tutaj mamy listę filmów, które mają być w Media Playerze, a to jest lista dostępnych filmów, które zaimportowaliśmy do naszego folderu. Klikamy, dodało się, zapisujemy. Dzięki temu stworzyła nam się z automatu tekstura. Jeżeli mamy teksturę, klikamy prawym, tworzymy materiał. Mamy wszystko gotowe do naszego materiału. Teraz co musimy zrobić? Najlepiej jest stworzyć blueprint robiony z plane'a. Dodajemy sobie plane'a. Będzie to nam służyć jako nasz ekran. Mamy ekran, tworzymy blueprint. Jak mamy już blueprint, to musimy dodać do niego źródło naszego wideo oraz źródło naszego dźwięku. Dodajemy zmienną. Dajemy tutaj Media Player. Tutaj tak samo. Wpisujemy sobie Media Player. Dajemy referencję. Na razie się nic nie pokazało. Musimy dać compile. Wtedy tutaj możemy wybrać nasz stworzony Media Player. Ale to jest tylko i wyłącznie obraz. Teraz musimy dodać dźwięk. Dodajemy dźwięk. Tutaj robimy to samo. Zapisujemy. Wybieramy film, Media Player, z którego chcemy odtwarzać dźwięk. I teraz tak. Mamy już stworzone dźwięki, mamy stworzone zmienne do naszego obrazu, więc przechodzimy do stworzenia naszych funkcji. Żeby od samego początku gry stworzył nam się obraz, dajemy Open Source. Jeżeli się nie pojawi, klikamy Context Sensitive, Open Source. Jako target dajemy Media Player. Tutaj wybieramy już konkretny film, który chcemy odtwarzać. Odtwarzamy. Teraz tak, tylko otwarło się źródło, ale nic nie będzie grało. Z tego miejsca od Media Player przeciągamy, wpisujemy play, dajemy play. Musi być target is Media Player. I w tym momencie odtworzy nam się gra. Znaczy, przepraszam, film. Ale tylko i wyłącznie obraz. Więc teraz dodajemy sobie Media Sound i dajemy Start. I w tym momencie jednocześnie doda nam się i dźwięk, i obraz. Testujemy. Muszę sobie przestawić go, by było widać. Zapomniałem jednej najważniejszej rzeczy. Na naszego plane'a musimy dodać nasz materiał. I teraz mamy nasz film. Teraz sobie możemy obrócić. Wszystko działa. Dajemy play. Jest dźwięk, jest obraz, wszystko jest w porządku. Ale teraz co musimy zrobić, to ustawić dźwięk, żeby nie było go słychać
powiedzmy, że cały czas, bo mam wrażenie, że po prostu moja postać go słyszy niezależnie od tego, czy jestem blisko, czy daleko. Więc wchodzimy sobie w Media Sound. Musimy zaznaczyć Allow Specialization oraz Override Attenuation. I w tym momencie to musi być konieczne, te dwa. W tym momencie możemy sobie, odejdziemy sobie troszeczkę i możemy sobie zmniejszyć rozprzestrzenianie się dźwięku. Teraz zwróćcie uwagę, dźwięk będzie działał na takiej płaszczyźnie. Wszystko działa poprawnie. Możemy też ustawić jego dźwięk. Zjeżdżamy sobie tutaj niżej, zjeżdżamy na Attenuation Focus. Zaznaczamy i tutaj mamy Focus Volume Attenuation i Non-Focus Volume Attenuation. Wszystko jest na 1, więc możemy sobie tutaj zwiększać lub zmniejszać, ale pokażę Wam różnicę, na czym to polega. Jeżeli Focus damy na 1, a tutaj damy na powiedzmy 0,3, zapiszemy sobie, to w tym momencie, kiedy patrzę, jest głośniej, a kiedy nie patrzę, jest ciszej. Na tym to polega. Plus dodatkowo w tym miejscu możemy sobie ogólnie dźwięk zmniejszyć bądź zwiększyć. Jeżeli dam tutaj dwójkę i tutaj dwójkę, to cały czas będzie dwukrotnie większy niż normalny. Działa wszystko poprawnie. Teraz pokażę Wam jedną zasadniczą różnicę, gdzie nie zawsze o tym pamiętają. Przede wszystkim, że film powinien oddawać swoje światło, a w tym momencie dodajmy sobie na przykład cube'a i zróbmy z niego ścianę. W tym momencie damy sobie drugą i zrobimy daszek, żeby nam trochę cienia zrobiło i troszeczkę sobie zmniejszymy. Zwróćcie uwagę, że ten film jest ciemny, pomimo że ma białe kolory. Nie oddaje w ogóle kolorystyki. Coś na zasadzie Ambilighta. Żeby to zmienić, klikamy sobie w nasz materiał i po prostu tutaj przeciągamy do Emissive Color. Zaznaczamy i dajemy play. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Pokazało się światło nawet. Przybliżę tego plana do ściany. Może to bardziej będzie odwzorowywać, o co mi chodzi. Teraz nasz faktycznie materiał oddaje nasze wideo, nasze kolory, przez co w momencie zgaszonego pomieszczenia nie będziemy widzieć nasz materiał, a nie po prostu czarną plamę, a słyszeć tylko dźwięk. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam pomoże i będziecie mogli z niego korzystać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się do następnego. Cześć!